Obczajcie to. I jesteśmy na kolejnej wyprawie. Pierwsze minuty. Wszyscy lekko zestresowani. Albo podnieceni. Ale w ogóle paranoja to... jak czytaliśmy, że konserwator wszedł, poburzyli praktycznie wszystko. W połowie burzenia. Nie, wiecie co? Poczekajmy chwilę. Jednak nie buchnie, nie? Tylko też, ktoś pisał, że to da się jeszcze odrestaurować do stanu pierwotnego, ale no... Serio? Zobacz, jaka dziura wielka tam jest w środku. To coś jak w Pruszkowie, co widziałem. To przejście przypomina mi Kozłów. A mi bardziej, spójrzcie po środku, przypomina mi elektrociepłownię po Wiśle. Ty, mimo to, że to poniszczone, to fajnie to wygląda, co? To co? Zobaczcie, co się tam do góry ciągnie. Ty, stańcie sobie tutaj, to do samego sufitu te drabiny idą. No, bez kitu. No. Ty zobacz, Z całą tą długość. Zobacz, tam jest lampa, która jest jak uliczna, więc zobacz, musieli to nieźle Ona się świeci, a nie, to ty świecisz na nią, okej. No to powiem wam, że w miarę stabilne, jak na tą chwilę. Ty, to jak ja idę z Konradem, to ja dam ci radio i będziemy sobie, wiesz. Dobra. Raz, dwa, trzy. Tu ryba do akwarium, zgłoś się. Jak się to podgłośnia? Tak strzałką do góry po prostu. Ale zobaczcie, że niby w dobrym stanie wszystko jest, ale już akcja złomiarza weszła, nawet tutaj jest już pocięte drabinki. Czy to jest dobry stan, to ja nie wiem. Nie no, stabilnie jest. Teraz wam powiem tak szczerze, że przydałby się jakiś specjalista, co i jest od czego, bo kompletnie się nie znamy na elektrowniach, może ewentualnie atomowych, ale kurka rurka, patrz na to. Widzicie to? Te pręty? To wygląda jak wymiennik ciepła, więc może to był jakiś piec czy coś takiego. Tak mi się to przypomina, jeszcze na niej gruz jest pozaczepia. O kurde, jakie to jest wielkie. Czekajcie, to wszystko tam do góry to są rury. Nie mam latarki, mam tylko lampę, ale to jest, no nie wiem, z 10 metrów do góry i wszystkie ściany, o tutaj widać, są pokryte rurami. Masakra. To jest właśnie, nie wiem, ja bym to nazwał kotłem, ale może to nie jest kocioł. Nie, raczej nie, bo tu się nie paliło nic, chociaż kto to wie. Nie wiem czemu, ale powiem ci, że kiedyś miałem większą odporność na stres. Raczej teraz nadal robię to, co robiłem, ale jakby mam dużo bardziej na miękkich nogach to robię. Jakoś. Tam jakaś stacja transformatorowa. Ty stary, to wygląda jak po bombardowaniu w Syrii. W ogóle ostatnio, jakiś czas temu oglądałem tego, Łowcę Androidów, nową część. I to mi przypomina jeden z sierocińców, który właśnie był robiony w starej fabryce. Też była poniszczona. Też były takie kotły, że dzieciaki po niej biegały. A jak ktoś pamięta, o co chodziło, to może napisać w komentarzu. A wiesz, co mi się to kojarzy? Reaktor 5, czekam. No, też. Tak jakbym patrzył się teraz właśnie na te miejsce, gdzie kiedyś miały powstać, jak to się nazywa? Reaktory, kotły? Reaktory, no te kotły, które są też właśnie reaktory. Nie powiem, ale trochę mi to przypomina blok reaktora numer 5 i 6, gdzie byliśmy w Czarnobylu 5 lat temu. A niedawno wróciliśmy z białoruskiej wyprawy do strefy zamkniętej, więc teraz tu u góry się wam wyświetlają odnośniki. No, a ja lecę dalej. To co, idziemy wyżej? Tutaj opadaliśmy, no chyba, że przeskoczysz przez to dam ci stówkę. Stówkę? Co, ja nie przeskoczę? Słyszysz? Brr, brr, brr. Nie, przestań, bo przylecą. Mama? To ty? Po tylu latach? Ty, ale zobacz nawet tutaj, jakie te wielkie szafy są. Ty? Idźmy pojedynczo. Tu się zawór trzęsie. Ja wiem, że się coś trzęsie, ale wolę, żeby... Ciekawe, czy jak teraz to przekręcę, to czy miasto będzie miało dostęp do wody? Tak, i do... Czy ktoś nie będzie mógł prysznica dzisiaj wziąć? Znowu po ilu? Jak to w 2013 odkręcili? Ktoś krzyknie, znowu po 7 latach, po 6 latach mają wodę, ciepłą wodę. Halina, w końcu! Mamy! A mówiłeś, że nie płaciłaś rachunku? Proszę, jaki odważny. A zobaczcie, co jest pod tym. No, dziura. I gruz. W sumie bez różnicy, jakby to padło, to... No i ja pod sobą mam jeszcze kawałek betonu. I gołębie. I gołębie.
Ale to jest wielkie. Zakaz obciążania krat i przykryć blaszanych. No, Tych klat, po których byliśmy? no dobra, schudliśmy, to nie jest źle. Dobrze, że Kubę nie wzięliśmy. To jest rzeczywiście... No tak, to nie było 15, tylko 1 000 000. Jeszcze podobno 2 lata temu to można było tutaj znaleźć ciuchy i prywatne rzeczy pracowników. Tutaj wyszedłem na taką półkę wyższą. A, teraz dopiero rozkminiłem. Zobaczcie na to. Ten fragment tam. O, to całe podwyższenie. To teraz sobie leży tutaj. Więc stąd tyle gruzu. Jeszcze jedna rzecz mnie olśniła. Jak zacząłem tutaj chodzić, zobaczcie jak jest podłoga spękana. Więc idę przy krawędzi. Jeszcze tabliczka informacyjna o wysokim napięciu. I to z tym starym, przy takich podobno nie wolno robić. A tutaj jeszcze wąż leży. Taki strażacki. O, i teraz to wam można ładnie pokazać. Tutaj jest ta hala, gdzie byliśmy na początku. Tutaj jest ta zburzona hala, a tam jest chłodnia kominowa. Podrywa do akwarium, zgłoś się. No, zgłaszam się, co tam? Tam na dole wszystko tworzy, bo powiem ci, że to wygląda tutaj mega. Wy w ogóle chyba właśnie chodzicie nad kotłami, wiesz co, ja tutaj jeszcze dół badam. I też do jakiejś innej hali idę. No właśnie, my chyba jesteśmy koło jakiegoś kotła, wiesz? No to po czym wchodziliście, to po bokach były wymienniki ciepła, co nie? Najprawdopodobniej to jest właśnie ta hala kotłownia, o tak bym ją nazwał, i zaraz postaram się wejść na górę jednego z kotłów. Dobra, bez odbioru. Jak się cofniemy, wejdziemy drabiną na górze, to zobaczymy te kotły od góry. No, i tak zrobimy, ale zobacz, że jeszcze tutaj masz. Tu jest gaśnica, tylko pamiętajcie, że gaśnice w domach czy biurach są takie, to popatrzcie na to cholerstwo, bo to są gaśnice. To są gaśnice? No, Jesteś pewny? tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że nie. A może tak, bo masz te No nawet... po tym wylocie zobacz. No tutaj masz te wyloty. Sprawdziłem jeszcze raz mapy i okazuje się, że ta chłodnia to jest ta, której nie da rady wejść, ale ochrona jest z drugiej strony, więc tu sobie mogę spokojnie śmigać i chciałem iść do sterówki, ale jeszcze po drodze znalazłem tutaj takie hangary. O, i tutaj już coś leży. Nawet jest apteczka. To wygląda jak straż pożarna. No zobaczcie, jest ciuchy leżą ich. Jeszcze takie, o, taki deszczyk. Taki tutaj widzę, że był jakiś warsztat. Tam wiszą zawieszone te końcówki od gaśnic. O, nawet są wieszaki na gaśnicę. Ale wejdźmy, o, i same gaśnice, tak? Jedna, druga. No wejdźmy sobie tutaj. A, to już jest chyba jakieś takie bardziej socjalna część, sala szkoleniowa, dokładnie. Klucze jeszcze w drzwiach tych zostawił. Natryski. Z drugiej strony gaśnice, znowu jakieś pomieszczenie. Kibelek, o, na każdym urcie musi być kibelek. A tu? Myślałem, że tutaj teraz przejść do tego pomieszczenia. Ale tu jest to, co było tam. Gaśnice jakieś. O, palenie zabronione i wąż. Kaseta do maszyny do pisania. A, no to jeszcze jest do maszyn do pisania. No to jeszcze przed kompami chyba epokę. No, Tutaj, bo masz taką tubę jakby na dokumenty. Nie, to nie jest tuba na dokumenty. nie przynosić, chwytając za podstawę bezpiecznikową. To nie wiem, izolator jakiś? Nie wiem, coś takiego wiem, że jest podobnie w samolotach takie, jak to zmoczy z jednej strony, to jest nadajnik, że podczas wypadku na przykład w oceanie taka tuba masz, że jak ona zostanie zmoczona, no to przez ileś godzin daje wysyła sygnał, że ktoś tam mimo wszystko jest. Klatka schodowa B. O, maska jakaś. Słoń? Nie, takie zwykłe, przeciwpyłówki. Widocznie tutaj się pyliło. O, już te kotły od środka widać. No pyliło się, no nawet tutaj widać ile z tego pyłu wszędzie. Jakie to jest wielkie! Ale to jest wielkie, zobaczcie. Ja. Łukasz wydaje takie odgłosy, że warto tam podejść i zobaczyć, co widać. I tutaj wszystko było cegły. Tutaj pewnie były te rury, które nagrzewały się od tej temperatury.
ta nagrzana woda przechodziła dalej do systemu miejskiego, ewentualnie to nagrzewał to, co było w środku. Ale wow! Sorry za brak elokwencji teraz, ale naprawdę pod wrażeniem jestem. Czekaj, podmianka. To jest beton, to jest fajnie. Beton jest najlepszy. No. Jak na Marsie. Cegła. Znaczy nie mówię, że na Marsie jest cegła, ale kolor taki. No cześć. Co tak tu siedzisz sama? No dobrze, więc jak prawdziwy strażak OSP opuszczam przez okno i pójdziemy tam. Do sterowni całej elektrociepłowni. I są białe drzwi. Teraz tylko trzeba się dostać na górę. Gdzieś tam powinna być ta cała sterownia. A tutaj też widzę jakieś izolator. Śmierdzi tu chemią, jakieś izolatory leżą, ale tu zobaczcie, kwas siarkowy. Że coś tutaj było. Przechowywane te kwasy, a to nie wiem, ale są zapisie dla kabli i są jakieś wyciągi powietrza. Ciężko mi powiedzieć. A, baterie tam na dole jest, na końcu jest napisane. No tak, do akumulatorów mógł być potrzebny kwas. Jeszcze mamy zejście na dół. A, luknę. Z ciekawości zwykle piwnice są najciekawsze. No ale tutaj też takie podstawy. Do akumulatorów, do agregatów. Dobra, chodźcie. Do tej sterowni. Dochodzimy powoli chyba do bazy gołębi, bo coraz mocniej je słychać. No, Pamiętasz, gdzieś było tak, że nie mogliśmy przejść, było ich tyle, pamiętasz? Jak nam latały nad głową. To nie było w Warszawie, w tym nawiedzonym. To było w pałacu jakimś. Mi się wydaje, że to z tą białą damą było w Warszawie. Ale to nie wiem, dobra. Ty, możliwe. Możliwe, No. możliwe. Tak, to było to. Tam na strychu nie mogliśmy przejść. No. O, proszę. Kas, książka, to widocznie pan inżynier czytał książkę. Zamiast pracować. Uwaga, przebywanie na stropie kotła w czasie ruchu zabronione. To chyba się już nie rusza. No mam nadzieję, że już się nie rusza, no chyba, że trzęsienie ziemi nas zastanie. No wątpię, no. No to chodźmy dalej. To ale w ogóle nie wiem, czy... To co? No szukam przejścia jakiegoś. No tutaj masz. A, no to dawaj. Ty patrzysz w dół, jak przechodzisz? Nie ma sensu. Dobra, to jeden mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. Mały krok dla człowieka, ale dla karła ogromny. No nie, do wycięcia. Ciekawe, co sobie czuli tacy ludzie, którzy codziennie musieli tak sobie przechodzić. Nie jest to normalne było. No dla nich to już było później normalne, no. Gorzej jakby jakiś pracownik na przykład po Sylwestrze szedł sobie na kacu. A, i szósty Przynajmniej mam liczbę, to wiadomo, że kocioł 6. A, i tam jeszcze puste hale i też rozwalony kocioł jeszcze jest. No, tutaj mogły być dalsze kotły, tylko że już są rozebrane bardzo możliwe. A, bo zobacz, ten zaczęli rozbierać, ten pierwszy zaczęli rozbierać. Ale tam dalej mogły już być właśnie rozebrane. O, i kamizelka robotnika jakiegoś. Końcówka. Tak, i tu już albo była zwykła hala, albo to wszystko było porozbierane już. Obczajcie to. O, stary. Ciekawe, gdzie jest 30 z 5. Stary, kończcie i chodźcie tutaj, gdzie ja jestem, bo kopara To już opada. idziemy. Już idziemy. Już skaczemy. Spoko, już idziemy tam, gdzie ty jesteś. A tak naprawdę gdzie ty jesteś? Znalazłem tą sterownię, ale stary, co tu się odwala? Słuchajcie, jak zobaczycie dwie chłodnie, to sterownia jest centralnie pomiędzy nimi w takim okrągłym budynku, jak na Google Maps zobaczycie. Okrągły dach ma, przylegający do elektrowni. Podajecie szybko, bo jest naprawdę mega, to nie? No dobra, namówił. Dzisiaj będę waszym przewodnikiem. Zapraszam was, zaczniemy od miejsca, gdzie jest całe serce. Panie,
Ile tu jest radiacji, że pan 2 głowy masz? Ale nie inżynier, bo nie ma białego kasku. Tutaj, proszę Państwa, po lewej stronie mamy główną halę, gdzie prawdopodobnie stały kotły, ale Państwa będzie interesować, ta strona jest lepsza. A co jest po tej stronie, panie przewodniku? Słuchajcie, tam w środku zostawiłem aparat, bo chcę zobaczyć Waszą minę, co nie? Jak to zobaczycie. Oho, tu wiesz jak napięcie zbudować. O! Czaisz? Normalnie jakbym się czuł sterowni Czarnobyla, ty. Wow! Wiem, to tylko para upadła, to nie? Ale miejsce mistrzowskie. O wow! Czaisz? Bez kitu jak w elektrowni atomowej. I zarazem AZ5, patrz. Gdzie? To jest AZ5. Czekaj, bo ja też chcę się pobawić tym. Mniemanie, mniemanie. Uważajcie, to Trzeba się rozgrzać, to są... To są ważne rzeczy. Solcza jest na czernobylska elektrostacja w Gorod. I cyk, nie ma Syberii. Kod, co? Linia łąkowa, retina. To są dzielnice konkretne. To są dzielnice i zobacz, tutaj masz główny ten od zasilania i jak zrobisz tak, to nie ma prądu, a jak zrobisz tak, to jest prąd, co nie? Pomyśl sobie, Na że danej tutaj linii, co nie? dostałem mandat od człowieka, który mieszkał na Łąkowej. To jest chyba ta dzielnica, co nie? No. A adresy są tam. A zobaczcie, jeszcze jest taka jedna Ale akcja. widzisz, może prąd popłynąć tutaj, bo on puszcza zapewne prąd do... No tak, tak. I tu może go Tutaj już wypiąć. może co go nie? wypiąć. Tak. A tu zobacz, jest tak jak w samolocie, to wy się będziecie znali. Że jak są te bezpieczniki w samolotach, to tu jest każdy bezpiecznik opisany i jak wybijał, to się robił na czarno, widzisz? Aha. Awaryjna blokada, jakieś zasilanie. Konkretne rozdzielnia też by tłumaczyło, bo jak byliśmy w sekcji biurowej, to znaleźliśmy dokumenty, które opisywały, że wiesz, linie kolejowe, trakcje na stacjach i tak dalej. Więc to pewnie wszystko tutaj było. A tutaj chyba tu jest sterowanie kotłem. Zobacz. Widzisz, to jest K2, K5, K6, do K9, a Aha. to było 9 kotłów, tak? 9 było. 9, no. I zobacz, że prawdopodobnie stąd było sterowanie kotłami, bo one tam nie mają przełączników, co nie? Mistrzostwo świata. Może zobaczymy ile megawatów tam było, bo to powinno być pokazane. A, gdybyśmy wiedzieli, ile produkował ten jeden ten. Ogólnie wydaje mi się, że to około 100 MW czytałem, że ona produkowała, ale może mogę się mylić. Jeden kocioł? Nie kocioł, za C2. Wiecie co, tu jest natężenie, ale... O! Ilość wody ciepłowniczej jaka przechodziła, temperatura wody, ciśnienie, ale nic o mocy nie ma. Pracuję w czymś takim, ale ja bym kręcił tym wszystkim. Ty, ale teraz to chodziło, tu masz megawaty, tak. Tu jeszcze karteczka została po starych właścicielach. Zamknięty, u ziemię stały. Czyli komuś na stałe odcięli prąd. Tu jest AZ5. Awaryjne wyłączenie turbiny. I jest generatora, a powinno być reaktora. No dobra, ale AZ5 robił coś innego. No, ale tu nie ma takiej samej zajawki. Dobra, jest czerwony przycisk, a Ten tutaj... jest spoko, to nie? Bo jego się wbija. Ale prawdziwy AZ5 miał plombę, że trzeba było plombę zdjąć. Co? Ale wiecie, tutaj pewnie też była jakaś plomba. Bo tutaj to jest właśnie, że... Dobra, na pewno tak nie było, ale wyjął syreny alarmowe, jest czerwony... Masz telefon, odstawić turbinę, załączyć generator, wyłączyć generator, uruchomić turbinę, niżej, wyżej. Czyli co, wszystko co najważniejsze obadaliśmy, oprócz jeszcze chłodni. No, chodźcie jeszcze do chłodni. Trzeba tylko ją znaleźć. O, stary. O, stary. No to jest kosmos. Samo to echo. I nie chcę w złe nuty uderzyć, ale ja osobiście się czuję jakbym przed czyśćcem i Słowo Boże waliło od góry. No, Byliśmy w jednej kotłowni, chłodni, przepraszam, w Czarnobylu, która w sumie nie była dokończona i nawet w połowie nie robiła takiego wrażenia. Tam nic niżej nie ma. ale jeszcze ta niebieska farba i to echo. No, Mogę stąd nie wychodzić.
Wiecie co, kamera na pewno tego nie... W ogóle jak wejście do jakiegoś statku to jest. Jak na w Truman Show było. No, jakbyśmy wychodzili teraz właśnie z tego całej tej kopuły, gdzie było. Tak, jesteśmy w studiu Truman Show i to jest wyjście na wolność właśnie. I Kuba, mówiłem, że będziesz żałował. Żałuj. Krzyknij echo. Od tego ma się przyjaciół właśnie. 5. Jesteśmy dumni. Ja zrobię sobie selfie Masz, zasłużone. na Instagram. Mówiłem, żebyś żałował, jakbyś nie wszedł tutaj. Panie dyrektorze, czyli bocznymi. Panie dyrektorze, bo ja tu mam kontrahentów umówionych. Spokojnie. Minister nie będzie czekał. Te będą na pewno otwarte. A kluczyki to pan ma? O, widzicie? Sprzątaczka dobra przynajmniej jedno zostawiła. No tak. Jest światło? Nie ma. No nie. Mistrzostwo, co? Wiecie co jest najlepsze? Że pierwszy raz w życiu jedąc na urbexie mówię do kogoś, słuchaj, zgaś światło za sobą. Ale jak się głowie musi być. A czekaj, bo nie było kiberka jeszcze na Urbexie. Ha! Tada! O stary. Działająca lodówa, a chłodzi? No. Ty, tutaj jeszcze jest jakaś wiśnióweczka. No, pogaście wszędzie ze sobą światło. A jest woda? Zobaczymy. W sumie to jest elektrociepłownia, powinna być woda. No nie wierzę. Nawet rączki sobie możemy umyć na urbexie. Czaisz to? Nawet jest pasta taka. Nie mówcie, że woda jest. Już nie ma. Ale tu jest pasta. Nie mówcie, że woda jest. No. Rączki się myje na urbexie, myk. Dezynfekcja, deratyzacja. A, chcecie mydło? Stary, takie urbexy to jeszcze nie mieliśmy. Mistrz. No i tutaj kończy się nasza wyprawa po dawnej elektrociepłowni. Miejsce, w którym się znajdujemy, było mózgiem całego tego obiektu. A jeżeli nie dacie suba i dzwoneczka, to wyłączymy wam prąd. No dzisiaj bardzo dziękujemy. Instagram. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.